Episkopat kontra rząd w sprawie osób koczujących na granicy. Wiceminister spraw zagranicznych atakuje TVN. Minister edukacji atakuje Tuska. Minister sprawiedliwości i jego pseudoreforma wymiaru sprawiedliwości. Czy Andrzej Duda podpisze Lex TVN? Jak w PRL dziennikarz publicznego Radia Gdańsk zwolniony z pracy za podpisanie listu w sprawie Lex TVN. Ksiądz podczas mszy apeluje do wiernych: nie szczepcie się. Jak widzicie i słyszycie, jest o czym mówić. Tu program w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS, czyli subiektywny przegląd wydarzeń. Ukazuje się 2 razy w tygodniu, w niedzielę i czwartki. No i miał się ukazać wczoraj, w niedzielę, natomiast zaszły pewne komplikacje techniczne i mieliśmy dylemat: publikować w niedzielę bardzo późno, czy w poniedziałek wczesnym wieczorem. To nie był łatwy wybór, ale jest coś takiego, proszę Państwa, jak zasada proporcjonalności. Trzeba wziąć pod uwagę jedno rozwiązanie, trzeba wziąć pod uwagę drugie rozwiązanie, trzeba je wyważyć i zdecydować. To nie są łatwe decyzje, proszę Państwa, ale jak ktoś jest twórcą programu na YouTubie, to sprawa jest prosta. Albo umie, albo nie umie. Jeśli nie umie, to przepraszam bardzo, ale się nie nadaje. Wygląda na to, że ja jednak umiem i się nadaję, bo podjąłem decyzję, że poniedziałek. Wyjątkowo zamiast niedzieli. Poniedziałek, 30 sierpnia, Maciej Orłoś, zapraszam. Zaczynamy od cyrku na granicy polsko-białoruskiej. Ostatnio Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie zwróciło się do władz Białorusi o zgodę na wjazd konwoju humanitarnego z pomocą dla osób koczujących na granicy w okolicach Usnarza Górnego. Tym samym rząd Mateusza Morawieckiego, wiedząc doskonale, że Łukaszenko propozycję raz jeszcze odrzuci, bawi się z nim w kotka i myszkę kosztem migrantów przebywających tam bez jedzenia, wody czy opieki medycznej już kilkanaście dni. Rząd na to dalej swoje, że udzielenie podstawowej pomocy humanitarnej tym ludziom bezpośrednio na granicy wiązałoby się z przyjęciem na Polskę odpowiedzialności za ich dalszy los oraz, co za tym idzie, bezwzględnym wpuszczeniem ich do kraju. W środę z kolei Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował, że to Polska, zgodnie z prawem międzynarodowym i konwencją genewską, musi zapewnić migrantom koczującym przy jej granicy żywność, ubrania, opiekę medyczną i, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie. I to do 15 września. W zarządzeniu Trybunału zaznaczono także wyraźnie, że nie znaczy to, że Polska ma obowiązek wpuszczać te osoby na swoje terytorium. Trybunał ułatwił więc, jak to tylko możliwe, sprawę naszemu rządowi i wyznaczył jasne ramy działania. Mimo to pan premier, przez niektórych nazwany Mateuszkiem Kłamczuszkiem, uderzając w patriotyczne tony, niczym Rejtan rozdzierający szaty, mówi o obronie świętej polskiej ziemi. Trzeba bronić świętą polską ziemię, Orłoś, to nie są żarty. Zaraz. A propos świętości, to głos w sprawie migrantów, uchodźców zabrał Kościół, proszę bardzo. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek, zapewnia, że polski episkopat jest gotowy udzielić uchodźcom przebywającym na granicy z Białorusią wszelkiej niezbędnej pomocy. Episkopat w komunikacie apeluje do władz o gościnność dla uchodźców, którzy szukają schronienia przed skutkami konfliktów i prześladowań. Oto fragmenty tego komunikatu polskich biskupów. Miejmy odwagę naszą postawą wyrazić zapewnienie o solidarności i gotowości do udzielania pomocy. Żywimy przekonanie, że odpowiedzialni za przestrzeganie prawa będą w pełni respektować międzynarodowe zobowiązania wobec osób poszukujących ochrony, w tym również prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Co prawda arcybiskupa Gondeckiego czy arcybiskupa Depo śpieszących z pomocą do Usnarza Górnego jeszcze nikt nie widział, ale to na marginesie. Poczekajmy, bądźmy cierpliwi. Wracając do oświadczenia episkopatu, trudno sobie wyobrazić inne stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie ludzi potrzebujących pomocy, wsparcia, cierpiących, przemęczonych, spragnionych czy głodnych. Przypomnijmy sobie przypowieść o Samarytaninie według Ewangelii, według Łukasza. Jezus rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jericha i wpadł w ręce zbójców.
Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Tak zresztą próbował postąpić arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, sołtys osady Piaski na Podlasiu. Żartowałem oczywiście. A ma blisko, tak by the way. A więc nie Głódź, tylko ksiądz Wojciech Lemański pojechał wraz z pastorem Michałem Jabłońskim do Usnarza Górnego, ale jak doniosły media, nie pozwolono im dostarczyć wody migrantom. Chcieliśmy symbolicznie zostawić 2-3 zgrzewki wody. Odpowiedź jest nie, bo nie. Odrzucanie uchodźców jest sprzeczne z Ewangelią, powiedział ksiądz Wojciech Lemański. Najwyraźniej wątpliwości w tej sprawie ma senator Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu. Nie wiem, czy ksiądz jest jeszcze księdzem, czy nie, ale prowadzi działalność, której prowadzić nie powinien. Ciekawa wypowiedź. Ksiądz miałby nie pomagać bliźnim. Panie Stanisławie, tak na marginesie, owszem, ksiądz Lemański jest księdzem. To można sprawdzić, naprawdę. Swoją drogą, pan senator, taki przecież religijny, a nie rozumie, że ksiądz chce pomóc bliźnim. Dlaczego mówię, że Stanisław Karczewski jest religijny? No, choćby dlatego, że uważa, że Tadeusz Rydzyk jest bardzo wielkim człowiekiem. Ja znam bardzo dobrze ojca dyrektora, bardzo często z nim rozmawiam. To jest wspaniały człowiek. Orłoś, ty uważasz, że jak ktoś zna ojca Rydzyka i nawet jeśli go ceni, to znaczy, że jest religijny? Tak, to prawda, przesadziłem trochę, ale wiadomo, że pan Karczewski jest religijny, mówił o tym wiele razy, więc nie tylko dlatego, że zna Rydzyka, tudzież występował w audycjach Radia Maryja. No właśnie, panie Stanisławie, niech pan może zadzwoni do Tadeusza i zapyta, czy księża powinni pomagać migrantom i w ogóle ludziom potrzebującym. A jakby tak ojciec Rydzyk przyjechał teraz na granicę w Usnarzu Górnym z artykułami pierwszej potrzeby dla koczujących uchodźców, to też by pan powiedział, że nie powinien prowadzić takiej działalności? Orłoś, wiesz, że różnimy się w poglądach i ja wiem, że teraz się naśmiewasz z Tadeusza Rydzyka, naszego kochanego, ale z tymi uchodźcami i ojcem dyrektorem to naprawdę, mówiąc krótko, co ty p***olisz, Orłoś? Fakt, pojechałem po bandzie, nie ma co. Ale tematu nie zmieniam, bo jeszcze zwróciłem uwagę na wypowiedź pana wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego w TVN, a konkretnie w programie Fakty po faktach. Wstyd mi, że w Polsce działa taka stacja jak państwa. Wstyd mi, że działają dziennikarze, którzy wspierają Łukaszenkę. Mamy do czynienia z taką zmanipulowaną propagandą, którą u państwa można obejrzeć 1:1. Ten sam przekaz w mediach białoruskich, Russia Today, Sputniku. Chcemy doprowadzić do tego, żeby Polska nie była zalana falami migrantów, którzy są celowo przywożeni przez służby Łukaszenki z Iraku, nie Afganistanu. Już nie będę wam teraz relacjonował przebiegu tej kłótni ministra z Katarzyną Kolendą-Zalewską. Mogę tylko wyrazić przekonanie, że jest odwrotnie, niż mówi pan minister. Otóż myślę, że budujecie to ogrodzenie z drutu kolczastego i nie dopuszczacie nawet myśli o tym, by cokolwiek zrobić dla tej grupy uchodźców z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, dostaliście takie wytyczne od prezesa wszystkich prezesów, wy, cały rząd z premierem Morawieckim na czele, a po drugie, nie stać was na ludzkie odruchy, bo dbacie o wasz ksenofobiczny elektorat, którego nie możecie przecież rozczarować. A postawa chrześcijańska? A co to was obchodzi? Tak zresztą część biskupów trzyma za was kciuki. Wstyd mi, panie ministrze, za was. Wstyd mi za waszą postawę, hipokryzję i za to, że zasłaniacie się Łukaszenką, żeby tylko przypadkiem nie podać ręki kilkudziesięciu biednym ludziom. Oczywiście trzeba też jasno podkreślić i o tym informować, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej zainicjowany został przez białoruskie służby specjalne w ramach tzw. operacji Śluza, mającej być odwetem za sankcje nałożone przez Unię na Białoruś. Podkreśla to także komisarz Unii Europejskiej do spraw migracji Ylva Johansson, która stwierdziła, że obszar między granicami Polski i Białorusi nie jest kwestią migracji, ale częścią agresji Łukaszenki na Polskę, Litwę i Łotwę w celu destabilizacji Unii Europejskiej. Jasne jest, że to nie polski rząd wywołał kryzys, ale jasne jest też, że wbrew swojej narracji to rząd Mateusza Morawieckiego właśnie wpisuje się pięknie w plan Łukaszenki. Wujek Aleksandr Wel, przylizana czupryna Łukaszenka, może teraz Unii powiedzieć:
Tak, no dobra, oskarżacie Białoruś o łamanie praw człowieka i prawa międzynarodowego, a sami nie jesteście lepsi, bo Polska taka okrutna, nawet jedzenia ludziom na granicy nie daje. Do tego polski rząd sprezentował białoruskiej propagandzie piękne obrazki z tego, jak to księdza nawet nie dopuszczają do koczujących migrantów, by się prowiantem z nimi podzielił. Tak więc, czy mamy ich automatycznie wpuszczać do Polski? Nie. Czy mamy ich zostawić na pastwę totalitarnego reżimu i pewną śmierć głodową? Też nie. Ale nasz rząd próbuje przedstawiać tę sytuację jako zero-jedynkową, bo taka jest też mentalność jego członków. Nie tylko ludzie Morawieckiego mają problem ze zrozumieniem złożoności tej sytuacji. Problem ten ma również prezydent Andrzej Duda, co mnie akurat specjalnie nie dziwi. On również oskarżył ostatnio opozycję i wszystkich odbiegających od linii partii w tej sprawie o wpisywanie się w bezczelną politykę białoruskich służb. W zrozumieniu istoty problemu na szczęście z pomocą pospieszył naczelny intelektualista obozu rządzącego, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wskazał winnego całego tego kryzysu migracyjnego. Jest nim ucieleśnienie wszelkiego zła, postać rodem z bezkresu piekieł, niemiecki lewak für Deutschland Donald Tusk, który jako prezydent Unii Europejskiej jest po prostu temu wszystkiemu winien. Mamy więc już pełną jasność, kto jest winowajcą, a kto ofiarą, a TVP Info i państwo Cholecka czy Adamczyk, znając linię i wnioski partii, mogą już spokojnie zapełnić swoją ramówkę na najbliższy tydzień. Liczymy na piękne, kreatywne paski. My tu się zajmujemy głupstwami i jakąś niby wojną hybrydową z Białorusią, a tymczasem lis jest już w kurniku, a walizka sama po peronie lata. Wojna hybrydowa jest bowiem zupełnie gdzie indziej, a przynajmniej tak twierdzi szeryf wszystkich szeryfów Zbigniew Ziobro. Mamy do czynienia z procesem wojny hybrydowej ze strony Unii Europejskiej, wymierzonej w polski system prawny i system demokratyczny. Wszystko dlatego, że naciski Unii Europejskiej wstrzymały, jak to nazywa Ziobro, reformy sądownictwa, czyli przekładając na rzeczywistość, całkowite podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości politykom. Pan Zbigniew zaznaczył, że ma szuflady pełne właściwych ustaw i tylko czeka na zielone światło. A przecież żelazna zasada brzmi: nie idź w stronę światła, nie idź w stronę światła. Bo tak poza tym, z punktu widzenia zwykłego obywatela, to jest słabiutko. Sądy działają wolniej, zresztą prokuratura też, działają coraz wolniej niż za poprzedniej władzy, panie ministrze. Odsyłam was do obszernego artykułu na ten temat sprzed kilku miesięcy w OKO.press, a teraz dam przykład, cytując właśnie ten artykuł, który powstał w oparciu o dane opublikowane przez samo Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie informatora statystycznego wymiaru sprawiedliwości oraz przez Stowarzyszenie Niezależnych Prokuratorów Lex Super Omnia. W sądach rejonowych, które załatwiają najwięcej spraw, co roku mają ponad 6 milionów spraw, w 2015 roku na wydanie orzeczenia trzeba było czekać średnio 4 miesiące. W 2019 roku już 5,7 miesiąca, a w 2020 roku 6,9 miesiąca. Także tego, panie ministrze, tak to wygląda. W imieniu obywateli oczekujących bez końca na rozprawy sądowe bardzo dziękuję za pana genialną reformę. Na ostatniej konferencji prasowej minister Przemysław Czarnek ogłosił, że 1 września uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. Minister żarliwie zapewniał, iż szkoły są gotowe, a ministerstwo wydało listę zaleceń dla szkół i przedszkoli. Czytałem je i na szczęście nie było w nich leżenia krzyżem w klasie czy nauki encyklik świętego Jana Pawła II na pamięć. Przemysław Czarnek wspomniał także o wprowadzanych programach pomocowych, m.in. dotyczących zdrowia psychicznego i zajęć wyrównawczych. I tu uwaga, uwaga, muszę pana ministra pochwalić, bo takie wsparcie, jeśli będzie właściwie realizowane, jest dla uczniów na wagę złota. Orłoś, dziękuję ci za te słowa. Może jednak nie jesteś przypadkiem beznadziejnym. Jak już, drodzy widzowie, odzyskaliście przytomność po tych pochwałach dla ministra, to wspomnę jeszcze o pilotażowym dofinansowaniu wycieczek pod hasłem Poznaj Polskę. Dodatkowe wycieczki szkolne mają być, zdaniem ministra, sposobem na odbudowanie szkolnej wspólnoty. I to też super. Orłoś, czy ty się dobrze czujesz? Pod warunkiem, że trasy wycieczek nie ograniczą się do wizyt w sanktuarium w Częstochowie czy w Licheniu. O Boże, a już myślałem. Oddaję teraz głos Antkowi, bo z tego co wiem z dobrze poinformowanych źródeł ma coś do powiedzenia o początku roku szkolnego. Antoni, proszę uprzejmie.
Witam, szanowni państwo. Dziś w dziale muzycznym już prawie koniec wakacji. Do szkół zaraz bąbelki nasze kochane wrócą. Znów za rogiem będą się tłoczyć z papierochami, chociaż nikt nie pali. Znów w weekendy wszyscy będą u siebie nocować, bo przecież rodzice kolegi czy koleżanki w domu są i pozwolili. Znowu będzie, nie piłem, uczyłem się ze Zbigniewem do sprawdzianu. A to 4 nad ranem i się bąbelek nasz kochany na nogach ledwo trzyma. Znów się pały posypią, Krystyna znów sałatkę na lekcji pochłonie, Donald Jarka zleje, a Jacek znów zgłosi nieprzygotowanie. No tak właśnie będzie, nawet gorzej będzie. Chyba że dyrektora Przemysława wreszcie wypierdolą. Czego mu z całego serca życzę, bo on nad naszymi bąbelkami to nie potrafi zapanować, złą drogą idzie, one mądrzejsze od niego. No ale póki wakacje jeszcze trwają, a dzieciaki w domach, to zapraszam na późny wakacyjny hit, czyli Susy w piosence Jeśli czegoś zapomniałem. Jakbym cię brał pierwszy raz, baby. Gorące miejsca, zamrożony czas, baby. Lowa rozpuści to serce jak głaz i wypali ścieżkę wśród straconych szans. Ustawa anty-TVN, po tym jak uchwalił ją Sejm, czeka teraz na decyzję Senatu. Odmiennie od marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Senat jakoś kurka wodna, kurcze pieczone, nie skorzystał z 3-letnich opinii prawników, opinii dotyczących zupełnie innej sytuacji. Zespół doradców przy marszałku Senatu sporządził całkiem świeżą ekspertyzę prawną, w której stwierdza, że projekt ustawy jest nie tylko niezgodny z polską konstytucją, ale także z traktatem o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a USA z 1990 roku. Grono ekspertów, w tym profesorów prawa, stwierdziło, że naruszony został szereg konstytucyjnych zasad, a także konkretne artykuły wspomnianej umowy międzynarodowej. W sumie po co ja to wszystko mówię? Przecież to nawet dla laika jest dość oczywiste, że Lex TVN to bubel prawny łamiący podstawowe zasady konstytucyjne. Zdaje się to dostrzegać również głowa naszego państwa. Nie mówię tu o prezesie Żoliborza, tylko wyjątkowo o Andrzeju Dudzie, który w ostatnim wywiadzie, dla TVP oczywiście, zgłosił zastrzeżenia do wnoszonej ustawy i zasygnalizował możliwość jej zawetowania. Więc wszystkiego można się spodziewać, spokojnie czekamy. O kurwa! Dlaczego pan marszałek Terlecki nie pokusił się na większą finezję? Nie wiem, mógł przecież na przykład zacytować słowa jakiejś piosenki. Choćby wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, gdy tylko czegoś pragniesz, gdy bardzo chcesz. Wszystko może zdarzyć się, nie? Orłoś, nie śpiewaj, proszę, nie śpiewaj. Tak, prezydent Duda jest nieprzewidywalny. Tyle razy już myśleliśmy, że może czegoś nie podpisze. Tak było, może pamiętacie, z reformą edukacji, a on, cholera jasna, podpisywał. Jest niezależną głową państwa i może podpisywać, kiedy tylko zechce. Najnowszy przykład, podpisał Lex Izera, dzięki czemu możliwe będzie wycięcie setek hektarów lasów. Brawo! Jeszcze mam dla was 3 sprawy, które mnie ostatnio poruszyły. No, teraz to już tak szybko, w telegraficznym skrócie. Dziennikarz Publicznego Radia Gdańsk Marcin Mindykowski został zwolniony z dnia na dzień za to, że podpisał list dziennikarzy w sprawie Lex TVN. To znaczy, nikt mu tego wprost nie powiedział, ale na tyle jest to oczywiste, że nie ma wątpliwości. Długi wywiad z panem Marcinem opublikował Onet, polecam wam całą rozmowę, a zacytuję tylko kilka fragmentów. Marcin Mindykowski mówił Onetowi tak. Koincydencja zdarzeń wydaje się oczywista i wiele mówiąca. Podpisałem list przeciwko tej ustawie 12 sierpnia, 14 sierpnia mój podpis ukazał się w druku w Gazecie Wyborczej i na portalu Okopres. 19 sierpnia miałem telefon od mojego bezpośredniego przełożonego, że o moim podpisie dowiedział się prezes Radia Gdańsk Adam Chmielecki i jest z tego faktu bardzo niezadowolony. A 23 sierpnia odebrałem telefon z sekretariatu Radia Gdańsk, że jest dla mnie pismo do odbioru. Odebrałem je dzień później. Jest to decyzja, która po 9 latach kończy ze mną współpracę. Cała rozmowa z przełożonym przebiegała w tonie, który miał podważyć sensowność mojego podpisu, a nawet wykazać jego szkodliwość. Rozmowa zakończyła się deklaracją, że mój przełożony nie będzie nadstawiał za mnie karku i stawał w mojej obronie. No proszę.
A jeszcze pół roku temu pan prezes Radia Gdańsk Adam Chmielecki w wywiadzie dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wypowiedział wiele wzniosłych słów o etyce i niezależności zawodu dziennikarskiego. Cytuję: niezależnie od tego, kto w danym okresie sprawuje władzę ustawodawczą i wykonawczą oraz jakie są szczegółowe rozwiązania prawne, w przypadku zawodów zaufania publicznego większość zależy od konstrukcji osobowości i takiej mentalnej niezależności osób, które ten zawód wykonują. A takie zawody to m.in. prawnik, lekarz i właśnie dziennikarz. Podsumowując, niezależność dziennikarska wynika przede wszystkim ze świadomości, odpowiedzialności osób wykonujących zawód dziennikarza. Brzmi pięknie, trzeba przyznać, ale co z tego? Tam, gdzie się zaczyna służba partii, kończy się najwyraźniej niezależność dziennikarska. Parafrazując znane hasło z PRL, trzeba powiedzieć, że program partii programem Radia Gdańsk. Skoro mówimy o mediach, niezależności dziennikarskiej i prezesach, mam tę drugą sprawę. Otóż tak, jakby to powiedzieć. Nagle okazuje się, że zyskałem sojusznika w sprzeciwie wobec postawy, działań, decyzji, upolitycznienia prezesa TVP, czyli telewizji na niby publicznej, Jacka Kurskiego. Sojusznik jest niespodziewany, zaskakujący i atakujący z kompletnie innej flanki. To Jan Pospieszalski, którego program Warto Rozmawiać zniknął kilka miesięcy temu z anteny po tym, jak niezależni eksperci podważali oficjalne ustalenia rządu dotyczące koronawirusa, COVID-u i pandemii. A teraz okazało się, że program do ramówki nie wraca. Z jednej strony rzecz jasna cieszę się, że jest kolejna osoba, która nie akceptuje Jacka Kurskiego w roli prezesa TVP, ale z drugiej strony nie wiem, co mam powiedzieć, więc nic nie powiem, żeby nikogo nie obrazić. Orłoś, ja też nie wiem, co powiedzieć. Przecież z Pospieszalskim i Kurskim to jest tak, jakby pan Macierewicz nadawał na prezesa Kaczyńskiego. To się w głowie nie mieści. To szkodzi Polsce. Więc wyjątkowo zgadzam się z tobą i też nic nie powiem. A ja mam teraz tę trzecią sprawę, która jest szczytem szczytów. Jasną górę nawet przebija. A ma z nią coś wspólnego, bo rzecz dotyczy księdza. Księdza, który 21 sierpnia tego roku podczas mszy apelował do wiernych, by nie przyjmowali szczepionek. Stwierdził nawet, że to Duch Święty nakazuje mu o tym mówić. Ksiądz nazywa się Daniel Galus, a działo się to w kościele pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w gminie Żarki, województwo śląskie. Posłuchajcie. Dlatego proszę, starajcie się właśnie, żeby je nie przyjmować, też tak zwane w cudzysłowie szczepionki. I również też módlmy się, żeby, niestety Kościół został wmieszany w tą propagandę, w tą politykę covidowo-szczepionkowo-wirusową i to, że w niektórych miejscach, parafiach są tak zwane punkty szczepień. Kościół powinien być jak najdalej od tego, żeby nie przyczynić się do tego, że ludzie będą właśnie zatruwani. I tak dalej, i tak dalej. I oklaski od wiernych. I siedzi przy ołtarzu 6 dorosłych mężczyzn o, wydawałoby się, przytomnych spojrzeniach i wyrazach twarzy i żaden z nich nie wstanie i nie powie: proszę księdza, przepraszam, ale nie ma zgody na takie słowa w ogóle, a zwłaszcza w czasie mszy z ust księdza. Zero refleksji, myślenia, a może odwagi. A co do meritum wypowiedzi, za dużo czytałem i słuchałem mądrych ludzi i prawdziwych ekspertów, by spokojnie słuchać bzdur tego typu i to wypowiadanych publicznie, w kościele. A dostęp do wiedzy, proszę Państwa, jest. Wystarczy kliknąć w odpowiednie miejsca. To naprawdę nie jest takie trudne. Daniel Galus ma za uszami. Już się narażał wcześniej hierarchom za wypowiedzi o koronawirusie. W listopadzie ubiegłego roku nałożono na niego obowiązek odbycia półrocznego rekolekcyjnego odosobnienia, czyli podjęcia samotnej modlitwy i pokuty za Kościół i wspólnotę. Dostał też nakaz rozeznania swojej drogi w dalszej posłudze duszpasterskiej, a także zakaz publicznego sprawowania swoich kapłańskich funkcji, zarówno dla samej wspólnoty, jak i poza nią. No cóż, najwyraźniej pół roku to za mało. Pamiętajcie proszę o subach na YouTubie, o obserwowaniu fanpage'a na Facebooku, o patronowaniu na patronite.pl. Bądźcie zdrowi, widzimy się za kilka dni. Cześć!